Witam w kolejnym filmie. Tym razem zajmę się wymianą termostatu w oplowskim silniku 1.4 turbo. A dokładnie to film dotyczy silników o oznaczeniu A14NL, A14NET, B14NL i B14NET. Wymianę termostatu należy zacząć od spuszczenia płynu z układu chłodzenia. Oczywiście robimy to na zimnym silniku, tak by nie było ryzyka poparzenia. Także odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego. W dolnej części chłodnicy znajduje się zawór upustowy płynu chłodzącego. Na kruciec zakładamy sobie jakiś wężyk, dzięki któremu wypływający płyn będziemy mogli przekierować do przygotowanego naczynia. Następnie odkręcamy sobie zaworek. Teoretycznie odkręca się go palcami, a w praktyce można się wspomóc używając klucza oczkowego w rozmiarze 21. Po spuszczeniu płynu zakręcamy zawór spustowy. Demontujemy przewód do lotu powietrza do turbiny. Wystarczy poluzować opaski zaciskowe na jego końcach, po czym wyjmujemy ten element z samochodu. Zdejmujemy przewód podciśnienia z uchwytów mocujących. Zdejmujemy również przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej z kruczca turbosprężarki. Tego na filmie za bardzo nie widać, ale wystarczy ścisnąć plastikowy pierścień na jego końcu, jednocześnie ciągnąć za końcówkę przewodu. Wypinamy wtyczkę zasilania grzałki termostatu, zdejmujemy klamrę zabezpieczającą węża wodnego termostatu i zdejmujemy go. Odkręcamy 3 śruby mocujące termostat przy użyciu klucza E10. Pozostało zdemontować przewód wodny, który łączy boczny kruciec termostatu z chłodniczką oleju. Wystarczy poluzować opaskę zaciskową, następnie zsunąć przewód. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmów, zakładam termostat o obniżonej temperaturze otwarcia. Termostat pochodzenia chińskiego, jak można zauważyć, jest niemal identyczny jak ten, który był wcześniej zamontowany. Zobaczymy, czy będzie działał. Przed montażem nowego termostatu należy oczyścić powierzchnię przylegania uszczelki. Następnie zakładamy termostat na wąż chłodniczki oleju i przykręcamy go do obudowy pompy wody. Śruby dokręcamy równomiernie, z czuciem, a jeżeli nie ma szczucia, to siłą 8 Nm. Zakładamy wąż wodny. Wsuwamy zabezpieczenie na swoje miejsce. Podłączamy wtyczkę grzałki termostatu. Podłączamy przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej oraz wpinamy przewód podciśnienia na swoje miejsce. Teraz należy odkręcić tą żółtą plastikową śrubę znajdującą się w górnej części chłodnicy. Jest to odpowietrznik układu chłodzenia. Wlewamy płyn do zbiorniczka wyrównawczego i obserwujemy odpowietrznik. W tych silnikach warto stosować płyn o podwyższonej temperaturze wrzenia. Gdy tylko płyn zacznie się wylewać z otworu, to należy wkręcić plastikową śrubę. Pozostało uzupełnić płyn do poziomu zgrzewu na zbiorniczku wyrównawczym. Teraz zakręcamy korek. No i składamy rurę do lotu powietrza. A więc termostat wymieniony, płyn uzupełniony do zgrzewu na zbiorniczku. Tutaj nic nie cieknie, także odpalamy, sprawdzamy i uzupełniamy płyn w razie konieczności, ale dopiero na zimnym silniku. Ten silnik uruchomiony, płyn pomału zmienia kolor. W końcu miesza się z pozostałościami starego płynu. Tutaj nic nie kapie. Także termostat wymieniłem kilka dni temu. Założyłem oczywiście chiński termostat, który Wam pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. Miało to na celu obniżenie temperatury pracy tego silnika. Także w odróżnieniu od termostatu fabrycznego, który otwiera się przy 103 stopniach Celsjusza, ten otwiera się, teoretycznie miał otwierać się przy 95 stopniach. Oczywiście jak to z chińskimi produktami, no niczego nie można być pewnym.
Także też zwracaliście uwagę w komentarzach, że on po prostu może się zaciąć, przegrzać silnik i w ogóle nie warto. Także ja ten termostat założyłem. No i nie otwiera on się przy 95 stopniach, tak jak deklarował sprzedawca. Nie otwiera się również przy 103 stopniach. Otwiera się za to gdzieś przy temperaturze 80 stopni Celsjusza, a więc dużo wcześniej, co skutkuje oczywiście dość niskimi temperaturami pracy tego silnika. Tak jak możecie zauważyć, w tej chwili silnik uruchomiony, ogrzewanie wyłączone, także ta temperatura rośnie. No i tak na postoju teoretycznie mogłaby urosnąć nawet do tych 108 stopni. Natomiast jeżeli włączę klimatyzację, powiedzmy na trójeczkę, tam jest w sumie mało ważne, to przy włączonej klimatyzacji, zmniejszę to jednak, przy włączonej klimatyzacji wentylator, który jest na chłodnicy, włącza się cyklicznie co jakiś czas, schładza nam temperaturę płynu chłodzącego. Także w połączeniu z termostatem, który otwiera się gdzieś przy 80 stopniach Celsjusza, ta temperatura za chwilę zacznie spadać. No realnie w czasie jazdy ciężko jest przekroczyć te 84 stopnie. Max, co udało mi się zaobserwować, to było 90 stopni właśnie gdy stałem w korkach. Tak, podczas normalnej jazdy no nie ma szans przekroczyć 84 stopnie Celsjusza. Za chwilę zobaczycie, że ta temperatura, mimo że stoję w miejscu, zacznie spadać. Także plan jest taki, że kupię sobie termostat ten z Maila 78, 30, 78, nie pamiętam w każdym razie jaki on miał tam numer. Pochodził w każdym razie z samochodów elektrycznych. No i tak jak pisaliście w komentarzach, że warto założyć ten termostat, nieco go podszlifować, wtedy otwiera się nieco później. No i że takie rozwiązanie jest najlepsze. Zamówiłem również sobie części, z których zrobię sobie moduł sterujący pracą grzałki termostatu. Także również takie rozwiązanie przetestujemy. Zamontuję to może w drugim samochodzie. Jestem ciekaw. Też chwaliliście, że to działa, że to się sprawdza i że nie ma z tym problemów. Także przetestujemy, zobaczymy co i jak. No a tutaj, tak jak możecie zauważyć, temperatura z silnika spada. Jest w tej chwili 81 stopni. W tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. No i do następnego. Cześć!